Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak upiec ciasto drożdżowe. Ten przepis jest bardzo szybki, także wystarczy godzinka czasu i ciasto jest gotowe. Nie potrzeba zagniatać, nie potrzeba nic. Ja użyję tylko miksera do wymieszania. A więc zaczynamy. Bierzemy 2 jajeczka. Wbijamy najpierw 2 jajeczka. Następnie dodajemy 3 łyżki cukru. Według przepisu jest 4 łyżki cukru, ale ja dam tylko 3, ponieważ troszeczkę musimy mniej cukru spożywać. Następnie dodajemy szczyptę soli. Dodajemy 3/4 szklanki mleka. Tylko mleko musi być ciepłe, żeby nie było zimne, prosto z lodówki. Następnie dajemy połowę mąki. Tutaj mam 2 szklanki mąki, ale mąkę musimy przesiać. Połowę szklanki. Połowę miski mąki. Nie mam takiego prawidłowego sitka, ale mam takie, ale trzeba przesiać, to wtedy mąka będzie taka bardziej pulchna. Muszę improwizować trochę, bo jestem początkującym kucharzem. No, jakoś mi się udało przesiać tą mąkę. I do tego cukier waniliowy powinien być, ale że ja nie mam cukru waniliowego, to dodam takiej wanilii troszeczkę, dolejemy. Trochę na oko. I teraz to wszystko musimy wymieszać. I teraz to wszystko wymieszamy. Ja używam do tego takiego robota. No i teraz sobie to wymieszamy. Co prawda można to zupełnie sobie ręcznie wymieszać, nie trzeba robota, może trochę coś za mało chodzi. Zwiększymy prędkość. Troszeczkę muszę sobie nagrzać piekarnik. Wyłączymy. No to tylko trochę nagrzeję, żeby mi ciasto wyrosło. Tutaj już się elegancko wymieszało. Teraz dodamy do tego drożdże. Do tego dodamy drożdże, ponieważ
nie mam takich normalnych drożdży, tylko mam w saszetkach. To dodaję 2 takie saszetki drożdży. Wymieszamy to dalej. Troszeczkę za wolno mi chodzi. Muszę przyspieszyć. Żeby się dobrze wymieszały. Następnie dolewam 3/4 szklanki oleju. Wymieszamy to. Ciasto już nam się pięknie wymieszało. Teraz zdejmujemy. Musimy odstawić je na 10-15 minut do ciepłego miejsca. Ja sobie wcześniej troszeczkę piekarnik zagrzałem, ale tylko tak delikatnie, żeby nie był zimny. No i poczekamy trochę. Teraz w międzyczasie zrobię sobie kruszonkę, czyli masło. Praktycznie według przepisu to powinna być smalec, ale nie mam smalca, więc zrobimy sobie na maśle. Teraz mąka. Oczywiście składniki dowolne, ale że my lubimy dużo kruszonki, także daję 4 łyżki mąki i do tego 2 łyżki cukru. Bo kruszonka jednak musi być słodka. Ok. Teraz to wszystko zagniatamy. To już niestety trzeba to ręcznie zrobić. Do kruszonki oczywiście jeszcze dodamy troszeczkę wanilii. Tak na oko sobie trochę wlejemy, żeby był zapach wanilii. Ok. Wymieszamy teraz to wszystko. No, ładnie pachnie. No i już. Kruszoneczka gotowa. Ciasto drożdżowe przeważnie wszyscy robią z rodzynkami, ale my dzisiaj zrobimy trochę inaczej. My zrobimy sobie dzisiaj ze śliwkami. Także śliweczki wydrążone, przygotowane, zaraz pójdą na ciasto. Minęło 15 minut. Wyjmujemy ciasto z piekarnika. Z ciepłego miejsca, bo to jeszcze się nie piecze. Widać, że już drożdże pracują, widać bąbelki. I teraz dosypujemy pozostałą część mąki. Musimy oczywiście przesiać. Mąkę przesiewamy przez sitko, przez co ona się staje taka bardziej pulchna. Wytrzemy tutaj. I teraz znowu wymieszamy.
Czyli mamy ciasto, włączamy robota. I sobie wymieszamy ciasteczko. No i im ciasto będzie rzadsze, tym będzie później pulchniejsze. Jeszcze momencik, nam się wymiesza. Tu mamy już śliwki przygotowane, wydrążone i kruszoneczkę. Mamy blachę przygotowaną, wyłożoną papierem. Trochę muszę zrobić. Blacha przygotowana. Czekamy na ciasto, jak się wymiesza i zaraz będziemy nakładali. Ok, ciasto nam się wymieszało. Zatrzymujemy robocika. I tak wygląda jego konsystencja, taki budyniowy. No i nakładamy sobie ciasto na foremkę. Także naprawdę ciasto jest bardzo proste. Jak ja taki laik, który w życiu nic nie gotowałem, a dałem sobie radę z takim ciastem, to także myślę, że każda pani, a nawet facet da sobie radę z takim ciastem. Ok. Ciasto wyłożone. Micha do zmywania. I teraz sobie ładnie rozprowadzimy po foremce. Teraz śliweczki układamy, czyli skórką do dołu. No już czuję, jakie będzie pyszne. Ok. Teraz posypiemy cynamonem śliweczki. Ok. Następnie przykryjemy to wszystko kruszonką. Muszę Wam się przyznać, że pierwszy raz robię ze śliwkami. Zawsze robiłem z rodzynkami, ale idą święta, więc zrobimy na bogato. Zawsze z ciast drożdżowych to najbardziej lubiłem tą kruszoneczkę na wierzchu. Także trzeba dać dużo kruszonki. O. Się zawinęło.
Przykryjemy śliweczki kruszonką. Ciasto gotowe, tak pięknie wygląda. Teraz wkładamy do zimnego piekarnika. Na środkową półeczkę. Zamykamy. Ustawiamy piekarnik góra-dół na temperaturę 160 stopni. Na 160 stopni góra-dół. Ustawimy czas 40 minut i zobaczymy, jak będzie ok. 45. Tak między 40 a 45 trzeba nastawić. Zobaczymy, ustawimy na 40, jak to wygląda. No i ok. Czekamy, co nam z tego wyjdzie. No i słuchajcie, zostały ostatnie 2 minuty, ale ciasto pięknie wyrosło. Zaraz będziemy próbować. Także naprawdę jest to bardzo szybki przepis i bardzo pyszne ciasto wychodzi. No i ciasto gotowe. Musimy zajrzeć. Ło. Pięknie wygląda. I myślę, że tak samo smakuje. No i tak wygląda nasz drożdżowiec. Zaraz będziemy próbować. No i niestety już pół blachy zjedzone. Pyszne było, Bożenka? Pyszne, czemu niestety? Jeśli udało Wam się upiec ciasto według mojego przepisu i Wam smakowało, to proszę zostawcie lajka pod filmem. W ten sposób podziękujecie mi za to, że podzieliłem się z Wami tym przepisem. Pa!